Czy wiecie, kto wam chowa lub przestawia różne rzeczy w domu? To Dytko. Ale powiadają starzy ludzie, iż nie od razu każdy domowy psotnik zwał się Dytkiem. Najpierw musiał się człowieczyna w psotach wyszkolić i w figlach zahartować. A że o pierwszym z nich, o samym Dytku, mało kto dziś pamięta, wtedy ja opowiem wam, jak to było. Działo się to w czasach, gdy ludzie żyli bliżej lasu niż rozumu. W jednej osadzie między Brodem a Dębowym Gajem żył sobie chłopczyna niewielki, ale chyży, z oczami jak dwa węgle i uśmiechem, co zapowiadał kłopot. Nazywano go Dytkiem, choć imię to wówczas nic jeszcze nie znaczyło. Nie był to żaden rozbójnik ani łotr jawny, jeno ten, co coś przesunie, coś zamieni. Nie czynił tego ze złości, o nie, on jeno chciał, by świat był ciekawszy. A że ludzie ciekawości nie lubią, zwłaszcza gdy dotyczy ich własnych sprzętów, to już inna sprawa. Razu pewnego w karczmie pod dębem jął Dytko przesypywać grubą sól do cukiernicy, a rzadki drogi cukier do solnicy. Niechaj dostojeństwo poczuje smak prawdy, a prostota słodycz kłamstwa, mruczał przy tym pod nosem. Potem siadł w kącie i czekał. Przyjechał bogaty handlarz z żoną. Zamówił polewkę z grochu. Chciał ją doprawić solą. Kiedy wziął pierwszą łyżkę w gębę, wszystko wylądowało na dekolcie jego żony, co siedziała naprzeciw. W karczmie zawrzało, a Dytko pękał ze śmiechu, widząc, jak ludzka powaga przegrywa z przyprawą. Innym razem wlazł do chaty starego Bożymira, człowieka pobożnego, lecz skąpego jak suchy korzeń, który 3 razy dziennie każde ziarenko zboża przesypywał przez palce, jakby było jego jedyną pociechą. A co by było, gdyby garść prosa poszła na spacer? Pomyślał psotnik i wsypał ją do Bożymirowej torby. Kiedy stary zajrzał do torby, zaniemówił, a że był człowiekiem przesądnym, uznał, iż to znak od duchów przodków, co mu błogosławią. Biegał więc po wiosce, krzycząc, że dziady mu ziarno w torbę wsypują. Ludzie śmiali się do rozpuku, a Dytko jeszcze bardziej. Ale największą psotę uczynił w dzień wielkiego targu wymiennego. Pomieszał ludziom tobołki. U jednego jajka trafiły do torby z rybami, u drugiego nici do garnków, u trzeciego skóry do mąki. Ludzie wymieniali się, kłócili, targowali, a nikt nie wiedział, czy robi interes życia, czy największą głupotę. Targ trwał pół dnia dłużej, bo każdy musiał dojść, co jest czyje. I tak to szło, psota za psotą, figiel za figlem. A to garnek z mlekiem przechylił, trzewiki w ozdobny supeł zawiązał, albo sznur z praniem poluzował. A że ludzie, choć narzekali, to jednak lubili mieć o czym gadać. Wtedy Dytko stał się im potrzebny jak ogień w palenisku. Bo cóż to za życie, gdy nic się nie dzieje. Aż raz pewnego wieczora, gdy księżyc wisiał nad osadą jak krzywy sierp, zebrała się starszyzna, by rozsądzić, co począć z tym psotnikiem. Jedni mówili: przegnać go, inni: złapać i nauczyć roboty. Wtedy jeden stary i mądry wstał i rzekł: dać mu robotę psotnika, skoro tak mu dobrze idzie. Wszyscy gęby rozdziawili, poszeptali, głowami pokiwali i tak uczynili. Wezwano Dytka przed oblicze rady, a on stanął, malutki, ale dumny. Patrzył tymi swoimi czarnymi oczętami i uśmiechał się hardo. Starszyzna rzekła: Dytko, skoroś taki biegły w figlach, wtedy od dziś będziesz psotnikiem domowym.
Każdy dom potrzebuje takiego, by ludziom nie było za wygodnie. Będziesz chował kołki, plątał nici, gasił łuczywa, przestawiał garnki i robił inne figle, by człek pamiętał, że życie to nie tylko robota, ale i niespodzianka. Dytko pokłonił się nisko, bo mu się ta robota spodobała. A że był pierwszy w tym fachu, wtedy od jego imienia wszystkich późniejszych psotników zaczęto nazywać dytkami. Więc gdy dziś coś w domu znika, przesuwa się, przewraca albo samo z siebie psoci, wystarczy rzec: a to na pewno Dytko. Bo każdy dom ma swojego, choć nie każdy chce się do tego przyznać.